Witam Was w kolejnym odcinku Stodoła Garaż. A dzisiaj zajmiemy się składaniem dołu silnika z 60 i na filmie dowiecie się, jak sobie krok po kroku złożyć taki silnik. Ale zanim jeszcze zaczniemy, to na wstępie chcę Wam wspomnieć jednej bardzo ważnej kwestii, a generalnie chodzi o części i elementy zastosowane tutaj w tym silniku. Chodzi o to, że po prostu każdy z Was będzie musiał podjąć decyzję, na czym to będzie składał. Nie sugerujcie się nawet tym, na czym ja to poskładałem. Po prostu ten rynek części zmienia się po prostu, że tak powiem, z dnia na dzień i ja po prostu podjąłem takie decyzje, a nie inne, czy one są dobre, czy są złe. To już jest, że tak powiem, moja własna decyzja i Wy musicie takie same decyzje niestety podjąć. Ja Wam tylko pokazuję, jak ten silnik powinien, że tak powiem, zostać złożony książkowo, żeby to wszystko ze sobą grało. Więc już nie przedłużając, zabierzmy się za robotę. No i dobra, rozpoczynamy składanie. Od czego zaczynamy? Jak widzicie, wyciągnąłem sobie tuleje z zestawów i przygotowuję się właśnie do mierzenia osadzenia tulei, czyli wystawiania po prostu płaszczyzny tulei względem bloku. I teraz całą płaszczyznę bloku musicie sobie dokładnie, jak widzicie, wyczyścić. Można ją sobie przejechać papierem ściernym. Możecie nawet tutaj przyłożyć linią, co ja też zrobiłem, bo mi tutaj te zewnętrzne krawędzie delikatnie wystawały, więc delikatnie to wszystko zeszlifowałem, żeby wszystko było ładne, równe i gładkie. Kolejna sprawa to musicie wyczyścić tutaj dokładnie te tutaj miejsca pod tuleje. Tu nie ma prawa znajdować się żaden brud. I również musicie zajrzeć tam na dół. Do każdego po prostu z cylindrów. U mnie te powierzchnie, jak widzicie, tam nie wyglądają za dobrze. Ale na szczęście całe te, że tak powiem, zużycie, ta korozja jest dokładnie nad pierścieniami uszczelniającymi, nad o-ringami. Więc tutaj wszystko będzie na pewno szczelne. Jak już sobie wszystko wyczyścicie i przygotujecie, to czas na włożenie tulei. Ale zanim je włożycie, to pamiętajcie, że tuleje są zabezpieczone albo smarem, albo jakimś woskiem. Więc po prostu trzeba to umyć najlepiej w benzynie i osadzacie tutaj te tuleje. Pamiętajcie, że tuleje mają tutaj Wam dosłownie wpaść same w blok. Nie mogą się pod żadnym pozorem na niczym tutaj zablokować. Więc ja teraz włożę tutaj tuleje i sobie przykręcę szpileczki po przeciwnych strojach, żeby później móc docisnąć te tuleje z odpowiednią siłą, żeby zmierzyć ich wystawanie. Tuleje, jak widzicie, osadzone. Pamiętajcie, że jak te tuleje wkładacie, to oczywiście bez uszczelnień. I te tuleje, zobaczcie, mają Wam się tutaj w tych gniazdach swobodnie po prostu obracać. Jak już to zrobicie, to teraz stary stworzeń tłokowy zakładacie na szpileczkę z jednej i z drugiej strony. No i tą tuleję trzeba docisnąć. Siła docisku tej tulei ma wynosić 100 kg. Ja tutaj oczywiście jeszcze zaopatrzyłem się w kilka podkładek, żeby tutaj mi się przypadkiem, że tak powiem, gwint nie skończył. Więc po prostu pozakładam sobie kilka podkładek i wtedy będę je dociskał. Następnie ustawiam czujnik zegarowy. Jak widzicie, czujnik zegarowy już jest ustawiony. Jak będziecie robili to na czujniku zegarowym, to pamiętajcie, żeby być jak najbliżej podstawy i oczywiście jak najbliżej punktu docisku tej tulei. Można dociskać sobie na 4, nie ma problemu, ale ja dociskam to zawsze po przeciwnych stronach i zawsze jest, że tak powiem, dobrze. Teraz co do wystawania tulei. Tuleja musi wystawać od 0,02 mm do 0,06 mm. No i teraz po prostu przesuwam sobie czujnik i jak widzicie, mamy tutaj 4 setki. Także jest dosłownie idealnie. Także trzeba wszystkie tuleje teraz po prostu przemierzyć i sprawdzić, czy
wystają poprawnie. Jeżeli za mało Wam wystaje tuleja, to pod spód tutaj, pod tuleję daną, poddajemy po prostu miedzianą podkładeczkę. Rozmiarów tych podkładeczek jest wiele, więc można sobie po prostu dobrać. Raczej nie róbcie takiego numeru, że podkładacie tam tych bardzo cieniutkich kilka sztuk, tylko lepiej jest poddać jedną grubszą niż z 2-3 cieńsze. Nawet te grubsze to jeszcze można sobie na papierze ściernym delikatnie po prostu w palcach objechać ją dookoła, żeby po prostu ją delikatnie ścięć. Ale jeżeli narzucicie tutaj kilka cienkich, to może być tak, że po prostu ta tuleja Wam z biegiem czasu po prostu siądzie. A tego byście nie chcieli, więc dokładnie to przemierzcie i wszystko ustawcie. Co do samego pomiaru, to pamiętajcie, żeby te tuleje przemierzyć sobie dosłownie w kilku punktach, nie tylko w jednym, po przeciwnych stronach, tylko w kilku punktach. Najlepiej sobie pozapisywać i, że tak powiem, wyliczyć, że tak powiem, średnią, jaka jest z tych wszystkich po prostu pomiarów, żeby to zrobić bardzo precyzyjnie i bardzo dokładnie. Więc po prostu sobie przestawiajcie ten czujniczek z jednej strony na drugą, jak tylko po prostu jest do tego, że tak powiem, możliwość. U mnie średnio, że tak powiem, wynika z tego, że z tego pomiaru, że jest tutaj około tych 400. Niektóre mają 4, 4,5 do 500. Także wszystko jest idealnie, żadna nie przekracza wartości, także nawet nie muszę tutaj stosować żadnej podkładki pod spód. Wszystko jest tak, jak powinno być. Więc teraz wyciągam wszystkie tuleje z powrotem, że tak powiem, na wierzch i zakładam tutaj o-ringi. No i teraz co do samego montażu, a właściwie jeszcze w sumie zanim je wyjmiecie, to ja, że tak powiem, trochę obchodzę system, ale i tak to zawsze jeszcze i tak mierzę dla pewności. Bo chodzi o to, że widzicie, znaczę sobie tuleje dokładnie, w jakiej pozycji się znajdowały. Bo też może być tak, że obrócicie tą tuleję i już Wam troszkę te wymiary się nie będą później zgadzać. Ale to później. Najpierw jak wyciągniecie tuleję, no to musicie założyć tutaj o-ringi, tam nasmarować powierzchnię, tu nasmarować o-ringi i umieścić tą tuleję z powrotem. Ona powinna wejść Wam z lekkim oporem, ale tutaj nie dobijajcie żadnym młotkiem czy czymś w tym stylu. Pokiwajcie nią, ona ma się sama po prostu osadzić. W przeciwnym razie po prostu możecie uszkodzić sobie te o-ringi, ściąć je po prostu i od razu Wam pójdzie płyn do oleju. Więc zróbcie to bardzo delikatnie. No i jak już sobie osadzicie tuleję, przemierzycie po raz kolejny, to czas zabrać się za przemierzenie pierścieni. Smarujecie sobie gładź delikatnie olejem i każdy pierścień po prostu wkładacie. Dopychacie delikatnie tłokiem i mierzycie luz na zamku szczelinomierzem. I tutaj, jak widzicie, luz jest ok, na ciasno wchodzi. I teraz luz na zamku nominalny, fabryczny, ma być od 0,35 do 0,50 mm, czyli 0,35-0,50 mm. Każdy pierścień oddzielnie wkładacie i mierzycie. Jeżeli luz jest za mały, to niestety trzeba przeszlifować po prostu ten zameczek delikatnie, po prostu go podebrać. Można to zrobić pilnikiem, bardzo delikatnie, wimadełko sobie bardzo precyzyjnie z 2-3 muśnięcia wkładacie i sprawdzacie. Tak, wiem, że to jest nie do końca profesjonalne, bo najlepiej by było mieć oczywiście szlifierkę do pierścieni, tak, i to zrobić idealnie, tak jak, że tak powiem, powinno być. No ale kto w domu z nas ma, że tak powiem, taką maszynę? No myślę, że to są jednostki po prostu. Praktycznie nikt nie ma. Czyli po prostu delikatnie pilniczkiem. Jeżeli włożymy w to trochę serca, precyzji, to zrobimy to naprawdę idealnie. I jak widzieliście sami, 0,35 po prostu wchodzi z lekkim oporem. I teraz każdy zestaw mierzycie po prostu oddzielnie, wszystkie pierścienie. Ja już przemierzyłem, jak widzicie, pierwsze 2 cylindry na przykład.
I już wiem, że na przykład niektóre pierścienie są, że tak powiem, na tip-top, ale na przykład ten, który tam siedzi, musiałem przejechać 2 razy pilniczkiem, żeby te 35 mi tutaj wchodziło. Wszystkie pierścienie tak ustawiam. I jeszcze jedna sprawa. Pamiętajcie, że jak wkładacie ten pierścionek tutaj na miejsce, to żeby go wkładać we właściwej, że tak powiem, pozycji, czyli topem tutaj do góry, jak widzicie. Wszystkie dopychacie i mierzycie. Przyłóżcie do tego serca. Jak tego nie zrobicie i nie sprawdzicie, jak widzicie, te zestawy wcale nie są plug-in, że tak powiem. Wszystko trzeba odpowiednio dopasować. Jak tego nie zrobicie, to już przy pierwszym odpaleniu Wam się po prostu przytrze cylinder. A po co nam to potrzebne? No i dobra, tulej jest wstawione, pierścionki przemierzone. Więc teraz odwracam sobie blok, że tak powiem, do góry nogami, żeby złożyć tutaj cały dół. No i dobra, bloczek odwrócony, już tutaj parę rzeczy przygotowane, ale zaraz do tego dojdziemy. Pierwsze, co robicie w tej chwili, to dosłownie czyścicie wszystkie gwinty. Bierzecie normalnie gwintownik i wszystkie gwinty, ósemeczki, czy to tutaj od wałka, czy od obudowy, od miski, czy od tamtej pokrywy z tyłu, sobie po prostu profilaktycznie trzeba najzwyczajniej w świecie przejechać, żeby te gwinty były w 100% czyste. Tak samo powierzchnię, wszystko sobie wyczyścić dokładnie do metalu, dosłownie, żeby wszystko było ładne i gładkie. Gwinty tak samo od pompy, tak samo powierzchnię od pompy od razu sobie zrobić. Dlaczego ja to robię w tej chwili? Po prostu, bo i tak wiem, że jeszcze ten silnik będę 10 razy, że tak powiem, mył, płukał z tego wszystkiego, co, że tak powiem, tutaj się znajdzie. Dlatego ja to robię w tej chwili. Można to sobie zrobić wcześniej, tak, zanim zaczniecie myć blok i tak dalej, tylko że podczas mycia, jeżeli będziecie myli wodą na przykład, no to i tak gdzieś tu jakieś naloty po prostu najzwyczajniej w świecie powstaną. Tak jak u mnie na przykład, nie wiem, gdzie Wam to pokazać, po prostu gdzieś tam, gdzieniegdzie są jakieś po prostu drobne naloty. Więc po prostu, żeby nie robić tego 10 razy, to po prostu ja w tej chwili sobie przejeżdżam papierkiem wodnym, 600, delikatnie wszystkie po prostu powierzchnie i to wszystko po prostu wymywam, wypukuję i zabieramy się za składanie. Konkretnie za składanie koła pośredniego. Tutaj mam, jak widzicie, nóweczkę wałeczek. Na ten wałeczek idzie sejgerek. Najlepiej ten wałeczek sobie jest wbić właściwie, a nawet nie wbijać, tylko podgrzać sobie delikatnie tutaj ten blok i ten wałeczek powinien Wam wejść, ale on musi wejść dość ciasno. Jak to wszystko się schłodzi, to na pewno ten wałeczek Wam powinno przynajmniej zacisnąć. Jeżeli tak się nie stanie, no to niestety, jeżeli on wchodzi Wam po prostu tutaj luźno, bo on ma być w ten blok naprawdę dobrze wpasowany, to możecie go spróbować wkleić, na przykład na klej do łożysk. Albo na tym wałeczku sobie parę punktów po prostu zrobić, tak, żeby on Wam z oporem, że tak powiem, wszedł, się ustabilizował i wtedy go jeszcze wkleić. Możecie sobie kombinować do woli, to jest, że tak powiem, Wasza już inicjatywa. Ja tylko Wam podrzucam patenty, że tak powiem. No ja u siebie w 60 też już jednej tak zrobiłem, że po prostu wkleiłem to na klej do łożysk. Wiem, że to będzie bardzo ciężko wyciągnąć, jeżeli będzie potrzeba wymiany, ale wiem, że na pewno do końca życia, że tak powiem, tego ciągnika ten wałeczek no po prostu wystarczy, no bo tutaj w tym wałeczku nie ma co się po prostu zużyć, no chyba że gwint, tak? No ale jeszcze z gwintem to sobie można pokombinować tam najwyżej, że tak powiem, trochę go zjechać, przegwintować na inny czy coś tam, można coś zawsze z tym wymyślić innego lub po prostu nagrzać porządnie blok i tak go wyciągnę czy tam wyprasuję. No ale dobra, tam nie dywagujmy, nie teoretyzujmy, tylko zabieramy się za składanie, więc tak. Wałeczek, ja mam przygotowany, jak widzicie, ten stworzeń, zablokowany sejgerem i tu idzie z tyłu u mnie podkładka. Generalnie w katalogu to tak, że tak powiem, na dwoje babka wróżyła. Ja po prostu uważam, że ta podkładka tutaj powinna być, chociaż czytając katalog to można się, że tak powiem, zrobić w kunika, że to powinno być włożone i podkładka jest tylko z tej strony tutaj od łożyska. Wałeczek mamy tutaj, jak widzicie, porządnie osadzony. Nic mi się tutaj już, że tak powiem, nie rusza. Także jest wszystko ok.
No to teraz zabieram się za koło pośrednie. W kole pośrednim mamy tutaj pierścionek Seigera, który dzieli nam łożyska i łożyska musimy nabić dwa z jednej i z drugiej strony. Łożyska mają oznaczenie 6204. Oczywiście nie uda mi się to pokazać. O, jednak kamera złapała 6204. I nabijacie z jednej i z drugiej strony koła. Tylko pamiętajcie, że pomiędzy łożyskami znajduje się podkładeczka tutaj dystansowa. Więc teraz złóżmy sobie koło w całość. Oczywiście jak macie łożyska kryte, no to należy je po prostu tutaj odkryć. No i kółko mam już przygotowane. Pamiętajcie, że tamtą podkładkę w środku należy bardzo równiutko ułożyć, bo łożyska powinny, że tak powiem, tak dojechać, że ona powinna się Wam tutaj praktycznie rzecz biorąc zablokować. Łożyska się bez problemów tutaj obracają. Ciężko mi to jedną ręką pokazać, ale musicie mi, że tak powiem, wierzyć na słowo. I teraz czas na założenie tego na wałek. I teraz, żeby tego nie wbijać, nie kombinować, to nagrzejcie sobie palnikiem znowu łożysko wewnętrzną bieżnię po prostu i bez problemu Wam to najdzie. Pamiętajcie, że tutaj jeszcze powinna być ta podkładeczka dystansowa od bloku i wtedy jak założycie koło, to szybciutko podkładka zabezpieczająca i nakrętka. Pamiętajcie, że nakrętka jest zbudowana, że tak powiem, w odpowiedni sposób. I tym, widzicie, podtoczeniem ona ma iść do tutaj tego koła zębatego, do bloku. Tą gładką powierzchnią na zewnątrz. W ten oto, jak widzicie, sposób. Więc teraz palniczek w rękę i jedziemy. No i oczywiście bym zapomniał o jednym bardzo ważnym szczególe, a generalnie chodzi o ustawienie tego koła. Pamiętajcie, że one musi być znakami na zewnątrz. Macie, tutaj widzicie jeden znak, dwie kropeczki, tu jest jedna kropeczka i tutaj gdzieś, o właśnie, mamy 0. Więc tymi znakami pamiętajcie, że je po prostu dać na zewnątrz, bo później nie ustawicie rozrządu. Ok, kółko mamy na miejscu. Pięknie się obraca. Jak już macie je przykręcone, no to wystarczy je tutaj, jak widzicie, od dołu po prostu zabezpieczyć. I macie koło pośrednie zmontowane. Teraz jeszcze tutaj rozbezpieczę ten sejgerek i zdejmę koło napędu pompy olejowej, żeby wymienić tutaj łożyska, bo jak widzicie nie dość, że ładnie huczą, to jeszcze mają dość spory luz. I je też sobie wymienimy. Jeżeli chodzi o koło pośrednie pompy, to tak samo wbijacie łożysko z jednej strony, zakładacie podkładeczkę i nabijacie łożysko z drugiej strony. A łożyska to są 6203. I oczywiście podgrzejcie sobie tak samo jak wcześniej, żeby po prostu te łożyska Wam się nasunęły. Tutaj pamiętajcie, że ma być podkładka dystansowa. I wszystko zabezpieczacie tak jak było sejgerkiem. A i oczywiście pamiętajcie, że koło wypustem idzie na zewnątrz gładką stroną, że tak powiem, do bloku. No i kółeczko założone. Luzu już tutaj nie ma, także jest git. No to co? Może włożymy sobie wałek rozrządu. No i jak teraz zamontować sobie wałek? Jak widzicie, ja mam wałek, można by powiedzieć, kompletny. Nie ściągałem po prostu z niego koła, więc zamontuję go wraz z kołem. Ale zanim to zrobicie jeszcze, to pamiętajcie, że tutaj z tyłu wałeczka jest otworek, który odpowiada za odprowadzenie oleju z powrotem do komory silnika. I teraz, żeby zamontować ten wałek, smarujecie go całego olejem. Tak samo wszystkie miejsca, w których się będzie podpierał. I przykręcacie na 3 śrubki 8 i tutaj 13-15 Nm w zupełności wystarczy. No i zapomniał Wam powiedzieć o najważniejszym, czyli o ustawieniu rozrządu. Pamiętajcie, że koła wałka rozrządu i pompy są dokładnie takie same i dlatego mają wybite dwa znaki. 0 i te dwie, jak widzicie, że tak powiem, kropeczki, kreseczki. I teraz musicie wiedzieć to, że 0 jest po stronie pompy. Tak jak widzicie tutaj. Mamy 0. 0 idzie do pompy. Jedna kropka idzie do wału korbowego,
a z kolei te 2 kreseczki czy 2 kropeczki idą do wałka rozrządu, więc musicie to przy wkładaniu wałka od razu zgrać. Chyba że nie mieliście założonego koła, no to wtedy macie, że tak powiem, trochę prościej. No po prostu sobie później to złapiecie, ale wcale to nie jest takie proste, ze względu na to, że to koło nie zawsze lekko po prostu na miejsce wchodzi. No i teraz dopiero przykręcacie wszystko, że tak powiem, do siebie. No i wałeczek już przykręcony, wszystko pięknie chodzi, luz tutaj międzyzemny jest minimalny, zgranie kół idealne. Czyli teraz możemy zabrać się za włożenie wału korbowego. Zanim w ogóle przystąpicie do wkładania tutaj wału, no to musicie odkręcić wszystkie podpory główne. I teraz sprawdźcie, zanim to odkręcicie, jak podokręcacie sobie to, że tak powiem, wszystko palcami, czy wszystkie szpilki Wam wystają dokładnie tak samo. Jeżeli wystają Wam tak samo, no to znaczy, że wszystkie są, że tak powiem, praktycznie dokręcone do oporu. Ale po zdjęciu stóp warto jest sobie po prostu jeszcze to na wszelki wypadek sprawdzić, czy któraś ze szpilek nie jest luźna. Więc ja odkręcam już tutaj wszystkie te nakrętki i po prostu wyciągam wszystkie podpory. No i teraz jak zdejmiecie sobie wszystkie stópki i ułożycie ładnie, to czyścicie tutaj wszyściutkie powierzchnie, zarówno do tych, do których przylegają stopy przylegają do samego bloku, jak i również miejsca pod panewki. I zakładacie panewki. Jak widzicie, ja panewki już mam włożone, bo musiałem zrobić wymiarowanie wału, ale to jest zupełnie inna historia. Teraz pamiętajcie, że półksiężyce cieńsze idą od strony wewnętrznej, a z kolei te szersze idą od strony koła zamachowego. Na razie ich nie wkładacie, bo za chwilę je sobie po prostu wsuniecie. Jak założycie po prostu wał, to wsuwacie je tam na miejsce. I teraz kolejna bardzo ważna rzecz, to jest zgranie tutaj rozrządu. Pamiętajcie, żeby wszystko było ustawione w odpowiednich po prostu pozycjach, żeby Wam się tutaj zgrało z samym wałem. No i teraz smarujecie jeszcze wszystkie panewki obficie olejem i po prostu wkładacie wał do środka. No i jak widzicie, wał już jest na miejscu, zgrany ładnie. Także teraz tutaj sobie w te miejsca na półksiężyce wkładacie po prostu paneweczki. Jak panewki oporowe już włożyliście, to przesuńcie sobie wał do tyłu, weźcie szczelinomierz i sprawdźcie, jaki jest luz poosiowy wału. Luz poosiowy wału ma wynosić 0,10 mm. No i jak sobie wstępnie ten luz przemierzycie i jest ok, no to już, że tak powiem, prawie że jest problem z głowy, bo taki prawdziwy luz trzeba zmierzyć dopiero po przykręceniu wszystkich stóp. Więc teraz zabierzmy się za ich przykręcenie, czyli smarujemy wszystko olejem, zakładamy stopy. Oczywiście w stópkę numer 5 wkładamy półksiężyce z zabezpieczeniami już i zakładamy oczywiście podkładki zabezpieczające i nakrętki. Tylko z nakrętkami pamiętajcie, że one mają taką wypustkę z jednej strony i tą wypustką przykręcacie do stopy. No i wszystkie stopy na miejscu dokręcone wstępnie dosłownie palcami. I co do samych nakrętek jeszcze powiem Wam taki drobny szczegół, że one mają się dosłownie nakręcać palcami bez żadnego oporu i oczywiście musicie je porządnie nasmarować. Kolejna rzecz, pamiętajcie o tym wsporniku do smoka, żeby on tutaj był na miejscu, bo jak o nim zapomnicie, no to będziecie mieli drobny problem. No i teraz to wszystko dokręcamy. Zaczynając od środkowej stopy po spiralce na zewnątrz. Dokręćcie to sobie w kilku stopniach na 90-95 Nm. A przy każdym stopniu, na przykład co 20 Nm, pamiętajcie, żeby sobie obracać wałem, żeby sprawdzić, czy Wam nic coś się tutaj nie blokuje. Żeby na pewno wszystko Wam dobrze tutaj, że tak powiem, się ułożyło i osiadło. No i okej, wał jest dokręcony. Wszystko się obraca ładnie, pięknie, gładko.
bez żadnego problemu, bez żadnych oporów, bez żadnych zacięć, także jest wszystko w porządku. Pamiętajcie, żeby sobie, że tak powiem, problemów nie narobić z tym kręceniem, żeby było ustawienie rozrządu takie, jakie powinno być, bo później będzie problem. Będzie trzeba dużo obrotów zrobić, żeby to wszystko ze sobą zgrać. Także jak zrobicie jeden obrót czy dwa, to później cofacie o dwa i wszystko jest w porządku. Teraz trzeba sprawdzić jeszcze przed zabezpieczeniem śrub jeszcze raz ten luz poosiowy, więc po prostu przesuńcie sobie znowu ten wał do tyłu i znów wkładacie tutaj szczelinomierz i sprawdzacie, czy ten luz jest optymalny. No i jeżeli luz macie optymalny, to zabezpieczacie wszystkie śruby. Jedną część podkładki obginacie w dół, drugą musicie zagiąć na śrubę. Przynajmniej z jednej strony. Ja zawsze to robię, staram się po prostu to zrobić w jak największej ilości, że tak powiem, punktów na śrubie i tak samo na samych stopach, żeby na pewno to się nie odkręciło. No i wszystko ładnie zabezpieczone, to czas włożyć korbowody i tłoki. No i teraz, zanim korbowody i tłoki włożymy, no to musimy niestety całe te zestawy przygotować, że tak powiem. Pierwsze co robicie, to oczywiście wymieniacie tulejkę w główce na nową. Następnie musicie wziąć rozwiertak i niestety do każdego stworznia indywidualnie dopasować główkę. Po prostu wszystkie zestawy musicie ze sobą idealnie spasować. Pamiętajcie, że na stworzniu tutaj nie może być żadnego luzu, ale on musi się swobodnie poruszać w główce. Jak już to zrobicie, to wtedy bierzecie wagę i ważycie korbowody. Same korbowody, tłoki natomiast również oddzielnie przeważacie z pierścieniami. Jak widzicie, u mnie jest, można je powiedzieć, praktycznie idealnie, bo tutaj widzieliście różnicę na poziomie 2 gramów, ale to widzicie, zależy po prostu jak się ułoży, że tak powiem, ten korbowód na wadze. Jest to na poziomie tam 1 do 2 gramów maksymalnie. No i takie korbowodziki już możemy sobie złożyć z tłokami. No i jeszcze jak wymieniacie tulejki, to pamiętajcie, żeby tutaj wywiercić otworek, jak go nie ma. U mnie tutaj są jeszcze takie krzyżyki fajne do smarowania, podoba mi się to. Ale otworki musiałem tutaj po prostu powiększyć, bo w tych tulejkach były otwory, ale po prostu były mniejsze, więc wiertełko, piąteczka tutaj i sobie rozwiercamy. Ale jeszcze zanim złożymy je, to pamiętajcie, że szlifujecie tutaj te nadlewy, żeby te korbowody ze sobą wyważyć. Jak widzicie, ja tutaj musiałem całkiem sporo tych nadlewów zebrać, ale w żadnym wypadku nie poszłem, że tak powiem, głębiej niż, zobaczcie, tutaj te oryginalne szlifowanie pod wyważenie. I teraz, bo tutaj sporo zebrałem, a w ogóle to tych korbowodów to tutaj trochę przejrzałem i już Wam pokazuję dlaczego. Tutaj tych korbowodów leży cała masa. Musiałem z zapasów uruchomić po prostu swoje korbowodziki ze względu na to, że mam tutaj pomiary oryginalnych korbowodów, które tutaj siedziały. I zobaczcie, 2161 gramów, 2232 gramy, 2261 gramów. Zobaczcie, między pierwszym a trzecim cylindrem było 100 gramów różnicy. Ja nie wiem, ile bym musiał, że tak powiem, tego trzonka tam zebrać, żeby te 100 gramów wyrównać. Więc dlatego po prostu uruchomiłem właśnie stare zapasy korbowodów, no bo taki numer tutaj w tym silniku był. A co do różnicy gramatury w korbowodach, no to książkowo maksymalna dopuszczalna różnica mas w korbowodach to jest 10 gramów.
Także no, nie mogłem tego poskładać na tych korbowodach, dlatego musiałem dobrać po prostu inne. Już wszystkie sobie przygotowałem, zestawy, wszystko leży. Montujemy te tłoki do korbowodu. No i teraz składanie tłoka z korbowodem. Jak macie tłok, to ja wszystkie tłoki staram się ułożyć w jednej pozycji, czyli jak mam tutaj B, że tak powiem, czyli pasowanie tego tłoka, to te B sobie ustalam naprzeciwko dokładnie zamka, czyli po prostu ten korbowód idzie w ten sposób, że tu mamy zamek z tej strony, a tutaj mamy TB w moim kierunku. I teraz, żeby to wszystko złożyć, bo stworzeń nam oczywiście nie powinien tutaj wejść, że tak powiem dobrowolnie, to teraz trzeba nagrzać po prostu tłok do 80-90 stopni. Ja użyję po prostu do tego zwykłego palnika gazowego. Uważajcie, żeby tego za mocno też nie nagrzewać. Po prostu cały czas sobie dotknijcie paluszkami, że tak powiem. Jak już będzie cieplutki i stworzeń Wam swobodnie tutaj zacznie wchodzić, no to na szybkości, że tak powiem, wkładacie stworzeń w główkę i warto sobie właśnie włożyć od razu jeden pierścionek, to wtedy go do niego dopychamy. I już mamy wszystko praktycznie złożone. Wystarczy tylko po prostu jeszcze drugi pierścionek z drugiej strony założyć, żeby zabezpieczyć ten stworzeń przed wysunięciem. Oczywiście jak wszystko się ostudzi, to ten stworzeń nam się w tłoku powinien ładnie zablokować. Więc ja grzeję tłok i składam wszystkie zestawy do kupy. Jeszcze Wam coś powiem co do pasowania samych tulejek. Zobaczcie, że jak już złożycie to, tłok jest nadal gorący, bo go można ledwo dotknąć i tak samo tutaj już stworzeń też już się nagrzał. I w tym momencie, jeżeli wszystko Wam tutaj chodzi luźno, bez żadnego oporu, nie pojawia się żaden luz, to wszystko jest jak najbardziej w porządku. Ma się suwać tutaj swobodnie ten stworzonek, ale przede wszystkim ma się nie obracać. I wtedy już macie pewność, że tak, że tak powiem wstępnie już Wam na przykład tulejka się nie zatnie, albo ewentualnie ten luz po prostu macie zbyt duży po nagrzaniu już tych elementów. Ale u mnie wszystko jest jak najbardziej w porządku. Także odkładam drugi cylinderek, znaczy drugi tłoczek i składam czwarty. I chyba zapomniałem Wam w ogóle powiedzieć, że jak wyważycie sobie, że tak powiem, korbowody, to tłoki też sobie sprawdźcie jeszcze ciepły. Sprawdźcie sobie wagę tłoków wraz z pierścieniami. Ja to zrobiłem wcześniej, a Wam po prostu chyba o tym zapomniałem po prostu wspomnieć. Więc sobie zważcie oddzielnie korbowody, wyważcie je i oddzielnie sobie wyważcie najwyżej tłoki. Gdzieś tam jak po prostu są jakieś różnice większe, że tak powiem, to można ten tłok sobie tam, że tak powiem, w środku delikatnie gdzieś zeskrobać, dziabnąć, żeby było to wszystko ładnie, pięknie wyważone. Teraz ja czekam tylko aż ostygną. Umyję te tłoki, bo są jeszcze w smarze konserwacyjnym, a właściwie to w wosku. One są pokryte tutaj woskiem, więc je umyję i będziemy za chwilę zakładać pierścienie. No i jeszcze zanim zaczniemy zakładać pierścienie, to wspomnę o jednym takim drobnym szczególe, bo na pewno ktoś na to zwrócił uwagę, dlaczego ja myłem wszystko w ogóle po ważeniu. Chodzi o to, że u mnie po prostu ilości tego wosku były minimalne i to nie miało żadnego wpływu na po prostu ważenie. Dlatego po prostu zdecydowałem umyć to troszkę później. Ale Wy, jeżeli macie duże ilości, czy to tego oleju konserwującego, czy właśnie też wosku, czy innych preparatów, to pamiętajcie, żeby to zmyć przed ważeniem. U mnie tego nie było, właśnie mówię, wiele, więc dlatego zdecydowałem się na ważenie przed. I teraz co do samych pierścieni. Pamiętajcie, że pierścienie muszą być ułożone w odpowiedniej kolejności. A chodzi o to, że idzie najpierw chromowy, później 2 uszczelniające i później 2 zgarniające. Dokładnie w tej kolejności, tak? Czyli mamy na dole 2 zgarniające, tutaj, przepraszam, tak, zgarniające, dobrze mówię.
2 zgarniające tutaj i w tym rowku, później 2 uszczelniające, no i ten pierwszy tutaj na samej górze chromowy. Pamiętajcie, że każdy z pierścieni ma swój, można je powiedzieć, kierunek. Kierunek jest oznaczony albo napisem, albo, tak jak tutaj widzicie, napisem top. I tak samo jest marka. I tym topem dajemy do góry, do górnej płaszczyzny tłoka. No i teraz wystarczy je po prostu pozakładać na swoje miejsca. Możecie użyć do tego specjalnego urządzenia, albo tak jak ja, po prostu wziąć to w swoje paluszki, rozgiąć delikatnie i założyć. Ja wolę jednak robić to rękami, bo z tymi urządzeniami miałem niemiłe przygody, po prostu i mi pierścienie po prostu pękały. Po prostu może najzwyczajniej w świecie nie potrafię się tym obsługiwać. A że palce mam sprawne, to założę to palcami. Wszystkie tłoki przygotowane wraz z korbowodami. Już można było włożyć to do silnika, który leży już na boku. Ale najpierw musimy włożyć tutaj paneweczki nowe, tak? Pamiętajcie, że zameczek idzie zawsze do zameczka. Nasmarujcie sobie delikatnie tutaj olejkiem. Włóżcie panewkę i paneweczkę też smarujecie olejkiem. No i jak już macie panewkę na miejscu, to smarujecie sobie główeczkę korbowodu również tutaj. Tak samo cały tłok, wszystkie pierścionki musicie porządnie nasmarować i tak samo normalnie w tuleje tutaj nalać oleju, rozsmarować po całej gładzi cylindra. I teraz trzeba założyć takie oto urządzonko, żeby ścisnąć wszystkie pierścienie. I ładujemy, że tak powiem, tłok do środka. Tylko pamiętajcie, że zamki każdego z korbowodów muszą być skierowane do wałka rozrządu. Czyli w moim przypadku, że tak powiem, do dołu, bo wałek rozrządu mamy dokładnie po przeciwnej stronie od pompy. Więc ja wkładam wszystko już do bloku. No i teraz jak sobie wstawicie tłoczek już wstępnie do bloku, to musicie ustawić pierścienie. I teraz musicie wiedzieć, że te pierścienie muszą być przestawione względem siebie o prawie 180 stopni. Co to znaczy? Chodzi o to, że jak mam tutaj na samiutkim dole ten pierwszy pierścień ustawiony, to drugi mam lekko przesunięty, żeby rowki pierścienia wyżej nie znajdowały się dokładnie w tym samym śladzie. Jak już ustawicie sobie wszystkie pierścienie w ten sposób, to możecie zacząć ściskać te pierścionki i możemy wepchnąć sobie cały tłok już do cylindra. Oczywiście pamiętajcie, żeby ustawić wał korbowy na danym cylindrze, tak jakby w górnym martwym położeniu, żeby po prostu czop był skierowany do góry. Więc ja ściskam, wpycham. I też jeszcze, przy wpychaniu, jakby Wam coś, że tak powiem, delikatnie się zablokowało, to sobie, że tak powiem, pomajdrujcie tym urządzeniem, bo też te urządzenia nie zawsze zadziałają odpowiednio. Także nic na siłę, tylko po prostu delikatnie sobie poprzesuwać, pomajdrować tym urządzonkiem i całym tym tłokiem, żeby to po prostu dosłownie delikatnie dopychając ręką Wam to weszło. Oczywiście można się posłużyć jakimś młoteczkiem, żeby dopchnąć, ale nie stukać, tylko po prostu wpychać. Jak Wam nie idzie, to znaczy, że coś jest nie tak z ułożeniem pierścienia. Zwróćcie na to szczególną uwagę, bo można sobie po prostu pierścionek połamać najzwyczajniej w świecie. No i jeden z tłoczków mamy już na miejscu. To teraz trzeba zajść od dołu silnika. Jak widzicie, już wszystko jest wpasowane, to teraz trzeba założyć oczywiście stopę korbowodu. Zamkiem do zamka szpilki nasmarować olejem, tak samo tutaj powierzchnię wału i tak samo paneweczkę. Wszystko ma być mocno nasączone dosłownie olejem i teraz nakrętki dokręcamy na 80-85 N. Ja dokręcam na 80 i te 5 Nm sobie, że tak powiem, na zapas zostawiam, ze względu na to, że musimy później te nakrętki
dokręcić, żeby zabezpieczyć czasami. Czasami nam się ustawi idealnie w otworku, żeby przełożyć zawleczkę. Ale te 5 N ja właśnie zawsze zostawiam, żeby na wszelki wypadek móc to delikatnie dokręcić, żeby trafić w zawleczkę. Ale najpierw po prostu sobie to wszystko przykręćmy, a dopiero później będziemy to zabezpieczali. Więc ja zakładam stopę, dokręcam to wszystko. Też w 2-3 stopniach, nie robię tego od razu, że zakładam, cyk, dokręcam na 80 N, tylko też 20, 40, 60 powiedzmy i te 80 Nm i wszystko będzie ładnie. W międzyczasie jeszcze oczywiście możecie sobie poruszać delikatnie wałem, żeby to się wszystko na pewno ładnie ułożyło. Ok, jedna świnka na miejscu. Wszystko pięknie chodzi, także jeden mamy załatwiony. Trzeba włożyć pozostałe świnki. Teraz sobie włożę ten pierwszy tłoczek, później trzeci i czwarty. No i wszystkie 4 sztuki siedzą na miejscu. To teraz, korzystając z tego, że silnik sobie leży na boczku, złożę sobie tutaj napęd pompy wtryskowej wraz tutaj ze sprężareczką. No najpierw od zdemontowania tutaj tych widełeczek, bo niestety muszę je zdemontować, żeby wymienić tutaj taki malutki orinczek, ale zawsze będzie to wszystko szczelne. Więc odkręcę tutaj widełki, które są zabezpieczone tutaj taką śrubeczką i wykręcę tutaj ten element zabezpieczający. No i mamy już to wszystko na wierzchu i tutaj chodzi o ten orinczek. Orinczek to jest 7,6 na 2,3. Teraz wszystko trzeba nasmarować po prostu olejkiem i złożyć z powrotem wraz z tymi widełkami do środka i wszystko już mamy uszczelnione. A za chwilę będziemy składali tutaj sprężareczkę. I przy składaniu nie zapomnijcie, że tą śrubeczkę musicie bardzo dobrze przycelować tutaj w ten otworek w wałku i oczywiście zgrać z tym widełki. Także musicie zrobić to bardzo precyzyjnie, żeby ta śrubka na pewno Wam weszła na miejsce, dokręcić porządnie śrubokrętem i tą nakrętkę po prostu zakontrować. No i wałeczek wraz z widełkami siedzi już na miejscu. Wszystko jest ładnie na sztywno dokręcone. No to czas zabrać się za złożenie wałka napędzającego w pompę wtryskową i oczywiście ten zestaw sprężareczki. I teraz tak, no potrzebujecie oczywiście samego wałeczka, na które tutaj nachodzi łożysko. A łożysko ma oznaczenie 6007 i tutaj od strony koła rozrządu pompy mamy tutaj takie łożysko o oznaczeniu 6305N. I jak widzicie, ona ma ten pierścień oporowy założony już. I pamiętajcie, że ten pierścień idzie tutaj na zewnątrz. I teraz załóżcie sobie najpierw łożysko na wałek. Zabezpieczcie to sejgerkiem. I za chwilę będziemy to wszystko wkładać tam do środeczka. No i łożysko mamy na miejscu. Pamiętajcie, żeby je odkrywać z jednej jak i z drugiej strony, bo niektórzy wpadają na taki genialny pomysł, żeby tutaj po prostu pozostawić łożysko zakryte, żeby tutaj niby nie szło na pompę i żeby się olej nie lał. Nie rozumiem tego, bo generalnie ten element też musi być smarowany, pamiętajcie. No po prostu olej na tym sprzęgiełku powoduje to, że tłumi częściowo raz, że drgania, a druga sprawa, że tarcie, bo ten sprzęgiełko po prostu się przesuwa, więc odkrywajcie zawsze z jednej i z drugiej strony. Innej opcji, że tak powiem, tutaj nie ma. No i teraz drugie łożysko umieszczacie sobie w korpusie już silnika, w bloku. Na to idzie ta pokryweczka aluminiowa w tym przypadku i zakładacie ją, przykręcacie na 3 śruby 8. Pamiętajcie, że pod te śrubki idą nowe podkładki sprężyste i dokręcamy to z siłą 13-15 Nm.
No i wszystko przykręcone. Tylko wiecie co? Zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Włożyć tą tulejkę. Ona ma być włożona tutaj od wewnątrz. No i to stanowi pewnego rodzaju problem, ale na szczęście nie dla mnie. Po prostu podgrzeję sobie bieżnię i ta tulejka sama wejdzie w łożysko. Także sobie problem rozwiążę, ale wy możecie oczywiście wbić tą tulejkę znacznie wcześniej, zanim jeszcze wbijecie łożysko do bloku. No i tulejkę udało mi się zamontować. To teraz czas włożyć cały ten bałagan do środka. Więc umieszczam sobie sprzęgiełko wraz tutaj z tym wykorbieniem i tym wałkiem, że tak powiem, przepraszam, korbowodem wraz z tłokiem sprężarki tutaj do środka. Oczywiście pamiętając, że widełki mają wejść tutaj w przesuwkę. I teraz jak to łatwo zrobić? Po prostu wkładacie, podwieszacie na jakimś śrubokręcie, przedłużce czy czymkolwiek po prostu to wszystko, a później właśnie nagrzewacie jeszcze łożysko wraz z tą tulejką. U mnie to jest jeszcze cieplutkie, także będzie łatwo to włożyć i wszystko Wam bez problemów, że tak powiem, do środka wejdzie. Oczywiście trzeba wszystko delikatnie przypasować, żeby wchodziło tutaj bez problemów w tulejki i tutaj na te ząbki od przesuwki. Wszystko musicie dobrze spasować, nasmarować porządnie olejem i po prostu włożyć do środka. No i jak widzicie, wszystko, że tak powiem, mniej więcej już upasowałem. Przesuwka siedzi w widełkach i wszystko jest po prostu podwieszone na śrubie. Teraz właśnie podgrzewam łożysko i wkładam ten wałeczek. No i wszystko siedzi już na swoim miejscu. Jak widzicie, wszystko ładnie się płynnie obraca, bez żadnych, że tak powiem, zgrzytów. Sprężarka też się włącza bez problemów. Oczywiście będzie mi to ciężko pokazać jedną ręką, ale się postaram. Proszę bardzo, wszystko się ładnie zapina, zatrzaskuje. Także mamy to złożone. Teraz sobie skręcimy, że tak powiem, całą sprężarkę, czyli założymy tutaj po prostu cylinderek wraz z głowiczką. No i teraz co do samego montażu jeszcze sprężarki, to najpierw wkręcacie sobie szpileczki, jak widzicie. Następnie zakładacie uszczeleczkę. O, w ten sposób. Oczywiście nasmarowaną albo olejem, albo smarem do łożysk tocznych i na to cylinder. Na szczęście tutaj pierścieni nie trzeba ściskać, bo jak widzicie tu jest krawędź taka zatoczona, żeby te pierścienie same się ścisnęły, ale trzeba bardzo powoli i delikatnie to zrobić. Oczywiście wszystko porządnie nasmarować olejem, żeby wszystko ładnie gładko weszło. I na to oczywiście idzie głowiczka. Pamiętajcie, że głowiczka ma być dokładnie zamontowana w ten sposób, czyli ten kruciec też musi być oczywiście do przodu, ja go za chwilę sobie obrócę. I tak samo kruciec wyjściowy do przodu silnika nam musi być skierowany. I następnie dokręcamy to nakrętkami z podkładkami płaskimi i sprężystymi na te 13-15 Nm. I oczywiście pamiętajcie, żeby pierścienie ustawić tak jak praktycznie w przypadku pierścieni tłokowych. To jest dokładnie ten sam system, czyli ustawcie te dwa pierścienie uszczelniające po przeciwnych stronach o 180 stopni i powiedzmy tam o 90 stopni można obrócić sobie ten zgarniający. No i teraz wszystko po prostu wpychamy na miejsce. No i cylinderek już mam na miejscu. Oczywiście pierścionki mi już ładnie tutaj trzymają. Wszystko siedzi, że tak powiem, na miejscu. No to teraz czas na aluminiową taką uszczeleczkę, podkładeczkę pod głowiczkę i na to głowicę. No i ok, sprężyczka dokręcona. Odkręciłem chwilowo kruciec, bo za chwilę będę ten blok stawiał znowu, że tak powiem, tulejami do dołu. Ale sprężarka, jak już widzicie, ładnie zasysa powietrze i również je z siebie wydaje. I wszystko, jak widać, sprawnie działa. Więc teraz stawiam blok z powrotem właśnie na tuleję. Już stoi do góry wałem znowu. I teraz trzeba się zabrać za zabezpieczenie korbowodów, bo jak
pamiętacie być może, ja ich jeszcze nie zabezpieczałem. Więc teraz po prostu dobieram zawleczki i je zabezpieczam. No i jeszcze co do samego zabezpieczania, to pamiętacie, że dokręcałem na 80 N. I jak widzicie, mi tutaj na przykład zawleczka wchodzi. Tutaj zobaczmy, już mi nie wejdzie. Muszę po prostu delikatnie obrócić nakrętkę. Ale mam zapas tych 5 N, to sobie mogę to delikatnie jeszcze gdzieś tam obrócić. Wszystkie korbowody mam już zabezpieczone i zabieram się za montaż koła napędu pompy. Teraz pamiętajcie, że cały rozrząd oczywiście musi być ze sobą zgrany, czyli kreseczki do kreseczek, kropeczki do kropeczek i 0 do 0. Na wołeczek, jak widzicie, zakładacie klinik we wpuścik i teraz zakładacie koło. Koło zębate najlepiej jest sobie po prostu podgrzać, żeby po prostu one Wam tutaj luźniutko sobie na spokojnie weszło. Wziąć grubą po prostu rękawicę, porządnie nagrzeć te koło i one tutaj bez problemu Wam wchodzi. Tylko pamiętajcie, żeby zgrać znaki 0 do 0. Na to wszystko idzie oczywiście, jak widzicie, podkładeczka zabezpieczająca i nakrętka. No i kółeczko już siedzi na swoim miejscu, znaki są ze sobą pięknie zgrane. No to teraz ta podkładka. Pamiętajcie, że ta podkładka ma wypuścik, który ma wejść w miejsce klinu. I następnie na to idzie nakrętka. Tylko pamiętajcie, że ta nakrętka też jest z jednej strony wyoblona, z drugiej strony już jest płaska. Więc tą wyobloną stroną dokręcacie do podkładki. I tutaj myślę, że te 30 Nm w zupełności powinno wystarczyć. No i jak macie dokręcone, to trzeba to wszystko zabezpieczyć. I teraz tak, ja miałem klin tutaj w tym miejscu, dlatego warto sobie zabezpieczyć to z jednej i z drugiej strony. Albo nawet z 4 stron, tak jak widzicie, ja to zrobiłem. Bo chodzi o to, że te podkładki są, przynajmniej te nowe, tak, którą ja tutaj wstawiłem, ona po prostu na tym wałeczku sobie chodziła. I teraz gdybym to zabezpieczył z jednej strony, to po prostu ta podkładka pod wpływem drgań i innych tutaj sił, które działają, mogłaby się po prostu przesunąć i to mogłoby się odkręcić. W tej chwili, jak to jest zabezpieczone już z 4 stron, to już ta podkładka nigdzie się nie przesunie i na pewno już musi tam co najwyżej ściąć ten wypust, który wchodzi w te koło. Więc teraz zamontujmy sobie pompę oleju. No ale zanim wstawimy tą pompę, no to musimy ją, że tak powiem, przygotować. A o co z tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy wszystkie śruby są dokręcone, czy zawór przeciążeniowy też jest dokręcony. Po prostu, czy gdzieś na przykład jakiś ludzki błąd po prostu się nam najzwyczajniej w świecie nie wkradł. Czy na przykład ten sejgerek jest też dobrze zapięty. Wszystko po prostu sobie sprawdźcie. Następnie zalewacie do pompy od razu oleju. Zalejcie, pokręćcie nią sobie trochę, żeby to się wszystko dokładnie nasmarowało. Niektóre pompy są mocno zalane, a niektóre tylko po prostu pokryte delikatnie tym olejkiem, bo on już po prostu sobie z biegiem czasu wyciekł. Zalejcie sobie po prostu tam olejku do środka i poruszajcie tym wszystkim. Następnie zakładacie nową uszczeleczkę pod smok. Zakładacie smok. Sprawdźcie, czy tutaj ta powierzchnia jest równa. U mnie ona nie wygląda tragicznie, jest w miarę równa, ale zaraz ją jeszcze delikatnie przelecę sobie papierkiem, żeby to wszystko po prostu wyrównać. Następnie idą podkładki zabezpieczające. Ja stosuję stare, bo jeszcze dodatkowo i tak te śruby po prostu tutaj sobie dla pewności wklejam na klej do gwintów. I idą śruby 8. I 13-15 Nm. W zupełności pod ten smok wystarczy. Więc złóżmy to wszystko ze sobą. No i pompkę mam już przygotowaną, skręconą. No to czas założyć to do bloku. Teraz przy zakładaniu do bloku, jak sobie już ją zaczniecie przykręcać, to kontrolujcie tutaj luz na kole pośrednim. Jeżeli ten luz nagle Wam zniknie do zera, to znaczy, że trzeba tutaj zastosować podkładki dystansowe. Ja oczywiście tych podkładek nie dostałem i mam nadzieję, że wszystko będzie, że tak powiem, w porządku. Więc biorę tutaj te dwie długie szpile
Zakładam na podkładkę zabezpieczającą, zarzucam pompę i ją powolutku staram się przykręcić. No i okej, słuchajcie, udało się. Co prawda luz tutaj jest wcale nie aż taki duży, ale jest. Mógłby być jeszcze ciut może mniejszy nawet, ale wszystko jest jak najbardziej w porządku. Czyli pompa zamontowana, przykręcona. Teraz ją sobie zabezpieczę i oczywiście przykręcę tutaj ten łączniczek. Tą śrubkę też sobie wklejam na klej do gwintów, ze względu na to, że wiem, że brak tej śrubki może spowodować tutaj różne dziwne rzeczy, bo to wszystko po prostu będzie drgało i może się urwać, pęknąć lub odkręcić. Więc lepiej, żeby się to nie wydarzyło. Więc ja tutaj zabezpieczam i przykręcam smok. No i okej, wszystko pięknie zabezpieczone. Wszystkie śrubki pięknie dokręcone. Tutaj nawet dałem dłuższą szósteczkę i jeszcze dałem kontrę z drugiej strony, którą też, zobaczcie, aż się klej wylewał. Tak, na wszelki niewielki. To teraz założymy sobie tylnią pokrywę. No i teraz co do montowania pokrywy. Pamiętajcie, żeby sobie przetrzeć na szkle, na papierze ściernym po prostu całą tą pokrywę, żeby zrównać jej najzwyczajniej w świecie powierzchnię. U mnie ona była troszkę do wyrównania, ale udało się ładnie całkiem wyrównać. Tutaj mam jeszcze taki, że tak powiem, dołeczek malutki, ale to naprawdę maluteńki, więc on nie powinien tutaj przeszkadzać, zwłaszcza, że już część uszczelki tutaj będzie ładnie dochodziła. Reszta też się powinna ładnie docisnąć, czy tutaj nie ma żadnych zadziorków i tak dalej. Teraz, jak już macie przygotowaną pokrywę, bierzecie uszczelkę, smarujecie ją smarem do łożysk tocznych i przyklejacie ją tutaj sobie do bloku. Następnie przykładacie pokrywę, bierzecie wszystkie śrubki z nowymi oczywiście podkładeczkami i przyłapujecie wszystkie śruby. No i teraz, jak już pokrywę macie przyłapaną, to dokręcacie to tak, żeby ta pokrywa z takim oporem Wam się po prostu tutaj lekko poruszała. A dlaczego? Bo musimy ustawić tutaj uszczelnienie labiryntowe. I teraz bierzemy sobie szczelinomierz 0,10 i po prostu objeżdżamy wszystko dookoła, ustawiając przy okazji pokrywę. Trzeba robić to bardzo ostrożnie, ale jak już objedziemy dookoła szczelinomierzem, to pokrywę, zobaczcie, mamy ustawioną. Tutaj jest troszkę ciaśniej, ale przejedziemy jeszcze z 2 razy szczelinomierzem i ona się po prostu nam ładnie, zobaczcie, ułoży. Jak już objedziecie sobie dookoła kilkukrotnie, to dokręcacie śruby na 13-15 Nm i ponownie sprawdzacie, czy luz jest tutaj zachowany. No i pokrywka założona, bierzemy sobie 10 setek i zobaczcie, że wszędzie dookoła można przejechać. Także pokrywka jest założona prawidłowo. To teraz jeszcze wrócę z powrotem do pompy. Ja Was przepraszam, że tak skaczę to tu, to tam na tym silniku, ale po prostu czasami lubię sobie zmienić zajęcia, a nie w szkółko robić, że tak powiem, to samo. Więc teraz wrócimy jeszcze do pompy, a generalnie założymy sobie tutaj ten kruciec do bloku i tutaj tą część arterii olejowej, która łączy nam pompę z samym blokiem. No i dobra, przykręcamy najpierw tutaj ten kruciec, który idzie bezpośrednio w blok. Pamiętajcie o nowej podkładeczce, może być aluminiowa, może być miedziana. Wkręcacie to na miejsce, następnie tutaj muszę odkręcić koreczek od pompy, przyłapać sobie to wszystko za pomocą tej śrubki i też 2 nowych podkładek. Kruciec przykręcony, to teraz jeszcze słowo o tych śrubkach, które przykręcamy tutaj bezpośrednio do pompy. Jest z nimi taka, że tak powiem, mała zagwozdka, którą chcę poruszyć od razu Wam.
żebyście po prostu na przyszłość wiedzieli. Chodzi o to, że w tych śrubach, jeżeli mamy filtr pełnego przepływu, czyli te, że tak powiem, w czarnej obudowie, to tutaj powinien znajdować się otwór tam 2 mm czy 2,3 mm, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli macie jeszcze filtr starego typu, ten odśrodkowy, bączek tak zwany, to ta śruba ma być bez otworu. I teraz o co dokładnie w ogóle z tym chodzi? I czy montować taką śrubę, czy taką śrubę? Czy to jest konieczne? Według instrukcji książki, książka mówi na ten temat jasno, że jedyne co to może spowodować, to głośniejszą pracę z zaworu po prostu przelewowego. Nie skróci to żywotności pompy, ani nie skróci żywotności, że tak powiem, silnika. Jeżeli zastosujecie tą śrubę bez otworu do filtra pełnego przepływu. I to też się liczy tych starych zaworów, bo już jeżeli macie zawór też nowego typu, to już w ogóle Was ten problem, że tak powiem, nie dotyczy. Raczej montujcie po prostu śruby w ogóle bez otworu, żeby po prostu ten ciągnik nawet przy niższych obrotach bez problemów utrzymywał swoje zadane ciśnienie. Więc ja teraz zakładam 2 podkładeczki i przykręcam tą rureczkę i dokręcam to do króćca. I jeszcze jeżeli chodzi o momenty dokręcenia, to ja tutaj przykręciłem to z siłą 50 Nm i pewnie ten króciec tak samo dokręcę z siłą 50 Nm. Jeżeli chodzi o tą śrubę, tutaj 40 N w zupełności wystarczy. No i reszta arterii założona. No to teraz zabieramy się za montaż przedniej pokrywy. Pierwsze co robicie, to zakładacie ten nieszczęsny talerzyk odrzutnika, żeby o nim przypadkiem nie zapomnieć. Następnie smarujecie tutaj uszczeleczkę ładnie i ją przyklejacie do bloku. Następnie zakładacie pokrywę, łapiecie na wszystkie śrubki. Tylko łapiecie tak samo jak tam z tyłu. Bo następnie trzeba włożyć koło pasowe i ustawić tutaj luz na uszczelnieniu labiryntowym. Więc ja zabieram się za uszczelkę i założenie tej pokrywy. Pokrywa przyłapana na wszystkie śruby. Koło już jest założone i pokrywa jest ustawiona już. Tak samo jak wcześniej po prostu bierzecie szczelinomierz 10/100 i sobie można delikatnie, tylko minimalnie wysunąć to koło, włożyć tam szczelinomierz, po prostu wsunąć to koło i objechać dookoła. I jeżeli już pokrywa jest ustawiona, że tak powiem, prawidłowo, to tutaj macie taką możliwość wysuwania i wsuwania koła, nie? I jeżeli one nigdzie Wam o obudowę nie zaczepia, to znaczy, że jest wszystko prawidłowo ustawione. Więc teraz dokręcamy na 13-15 N. No i okej, pokrywa u mnie zamontowana. Jeszcze pamiętajcie, że jak będziecie montować w ogóle pokrywę, to pamiętajcie, że tu jest ten napęd licznika. Jeżeli macie wstawiony tak jak ja, to pamiętajcie, żeby go tam wpasować. Albo obrócić silnikiem, albo sobie zdejmować, zakładać tą pokrywę i ustawić w odpowiedniej pozycji po prostu tą płetwę, żeby tam weszła w wałek rozrządu. Teraz założę tylko jeszcze podkładkę zabezpieczającą i przykręcę tutaj porządnie koło pasowe. Jeszcze jak odtłuścicie tutaj sobie tą powierzchnię, to pamiętajcie, że można tutaj w to miejsce na każdym łączeniu położyć sobie albo kapkę silikonu, albo jakiegoś hermetyku, żeby to na pewno było szczelne, bo nie zawsze idealnie uda się zgrać tutaj te powierzchnie ze sobą. Zwłaszcza jak macie właśnie wszędzie uszczelnienia labiryntowe, to tutaj ta powierzchnia czasami może być minimalny uskoczek, więc jeżeli dacie tutaj kapkę silikonu, to nic tutaj się złego nie wydarzy. No i jeszcze co do przykręcenia miski. Jak przyłapiecie sobie wszystkie śruby, ja jak widzicie jeszcze muszę kilka podokręcać tutaj delikatnie, to zanim właśnie sobie podokręcacie, to poruszajcie całą miską na tych śrubach po prostu. Pojeździcie nią delikatnie, żeby ta uszczelka się, że tak powiem, rozprowadziła i ułożyła. I teraz jak dokręcacie sobie całą miskę, to też sobie dokręcajcie po prostu od środka na zewnątrz po spirali na spokojnie.
Jak już dokręcicie, że tak powiem, ją wstępnie, powiedzmy na przykład na 10 N, czy tam nawet na 5, bo tak można zrobić, to już później możecie, że tak powiem, jeździć dookoła i objedźcie tą miskę z 5-6 razy, bo ta uszczeleczka korkowa, po prostu ona powolutku będzie siadała. I trzeba ją równomiernie dokręcić, bo później albo macie poprzeciągane któreś gwinty, albo ewentualnie któraś śruba może się Wam odkręcić, bo po prostu zostanie luźna, bo pozostałe gdzieś tam dokręcicie i coś się gdzieś poluzuje. Dlatego trzeba objechać to z 5-6 razy i wtedy miseczkę macie dobrze osadzoną. No i miseczka u mnie dokręcona, czyli cały dół już mamy zamknięty. I to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. I do zobaczenia w kolejnym. Bo w kolejnym będziemy składali całą górę, osprzęt, koło zamachowe i być może już wstawimy to na ciągnik.